Kurna, ej, tu jest szafa pancerna. Ja pierdzielę. Przez gęsty las dotarliśmy do miejsca, które od dawna było owiane milczeniem. Opuszczony od kilku lat internat, który, jak sądziliśmy, dawno popadł w zapomnienie. Puste korytarze, puste sale, pokoje porzucone jakby w pośpiechu, meble, rzeczy, wszechobecny chaos i cisza. Na strychu szkolne skarby sprzed lat i prawie kompletna instalacja elektryczna, którą uruchomiłem na chwilę. To miała być spokojna eksploracja, aż usłyszeliśmy to. Oglądajcie do końca. Jeśli nie chcesz przegapić nowych odcinków, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Aha, chyba odpalania komputera nie będzie. Zobaczcie na to. Tutaj są chyba jakieś takie Dele albo HP, coś w tym stylu. Ta. Seagate 80 GB. Jest, 20 lat. Około. Fujitsu nawet. Chyba Fujitsu będzie, bo... Fabrykowa, to nie... Tak, A, Fujitsu. Fujitsu, zgadza. Gdzieś już widziałem po prostu taki, wiesz... A podobno do tego Optiplexa. No tak. Ale patrz, już jest na SATA. Jestem ciekaw, czy gdzieś tu się klika, żeby Tak, wyjąć jak jest odblokować wyjmowalny. to. Fajnie. Bo to się powinno jakoś Tak, wyjąć podnieść. jak jest wyjmowalny. O, to tak. No tak, SATA są, no to już dobrze. Patrz, ramy są. Wszystko, ile mają Patrz, ramy są. Jestem ciekaw, jakbyśmy go podłączyli do prądu, czy faktycznie by się wyłączył, chociaż wiesz. Nie, taka tu widzi się tylko zobaczyć. No tak, a teraz może wyschło. Chociaż na chwilę, żeby się... Chociaż no to piasek. Chociaż na chwilę, żeby się ekran bucowania pokazał. No. Ach, dobra, chodźmy dalej. Podejrzewam, że dzisiaj będzie kilka rzeczy, które spróbujemy uruchomić. Zabrałem w plecaku przetwornicę po to, żeby spróbować powłączać jakieś rzeczy tutaj. No tak, na parterze. Więc... Potencjalne wejście. Widać nawet jak ktoś sobie podkładał krzesełko. Tak. No i teraz Tak, zgadza się. Tak. Tam są drzwi. Też tak patrzę, czy nie ma, wiesz. No. To teoretycznie mogłoby być. Ale w ogóle to jest dziwne, że zobacz. Te okna są nowe tutaj, a to jedno jest stare. I one w ogóle jest jakieś pomieszczenie techniczne. Tam jest chyba jakaś hydrofornia, z której widać taki baniak. O. Dobra. Tutaj zasłania ten budynek. Zielenina. Ale nie lubię, jak w kebabie jest duża warstwa zieleniny. Zobacz, tam jest normalnie jeszcze plac zabaw. Ej, kolejne skrzydło. Tam wiem, że na froncie... Patrz, ej, kolejne skrzydło. I drzwi. Jest tu ktoś? Jakbyśmy podłączyli zasilanie do sterownika od pieca, to byśmy mogli normalnie ustawić temperaturę. Jeszcze tylko rozpalić. Ciekawe, czy jest woda. Woda w instalacji CO. Patrzył, jak to nie będzie sygnał. Nie, na razie to nie widać. Nic totalnie. Zobaczcie na to. Aha. Okej, chyba się nasza zagadka wyjaśniła, ponieważ tu jest to okienko, które prowadzi do tej hydroforni. Ono nie prowadzi nigdzie indziej. Są w ogóle jakieś rzeczy, to jest chyba jakiś zasilacz albo coś w tym stylu. Jest jeszcze choinka. Tutaj już pompy powycinane. Skrzynka z bezpiecznikami. Ja pierdzielę, jaka masakra. Teraz trzeba znaleźć miejsce, jak dostać się do tego głównego budynku. Tu widziałeś bezpieczniki? Tak. Ale to jest, wiesz co? Tak, ale to jest okno do tej hydroforni. No to więc to totalnie, wiesz, nie. No nie, ale widzisz, że Od kuchni wchodzi. patrzcie na to. Ktoś chyba otwierał tym po prostu.
Czyli co? Weszliśmy od kuchni. Pokażemy wam ten ośrodek od kuchni. To w ogóle jest przejście dalej. O kurczę blade. Zobaczcie na to, ile tu jest rzeczy. Jakaś kuchenka, jakieś elementy chyba z siłowni, kanapa, stół. Czyli może... Ale to wygląda, ty. Tu masz pełno książek. Kasety VHS. Barbara i Święta. To ja potem sobie popatrzę na kasety. Wszystkie bezpieczniki są wyłączone. Gniazda, kuchnia, oświetlenie, stołówka. Zobaczcie na to. Jestem właśnie w opuszczonej szkole. No w sumie szkole dla uczniów z różnymi zaburzeniami, ale jednak szkoła, taki ośrodek szkolno-wychowawczy. Zobaczcie, są na tle jeszcze komputery, niestety zniszczone przez jakichś debili. Są w ogóle zdjęcia. Limuzyna Świętego Mikołaja. Klub Memento Mori, ja pierdzielę. To jest taka kostucha w ogóle, więc zabawne dosyć logo. Kostucha i motocykle to tak, no, niezbyt dobrze zapowiada. Jeszcze na wyświetlaczu autobusu napisane Limuzyna Świętego Mikołaja 2016. Dzwonek. Strasznie to zniszczyli. Mapy ścienne. Zobaczcie na to. Pionek chyba, albo jakieś mocowanie od karnisza. Kolejne zdjęcia 2017. Wydawnictwo kartograficzne. Kolejny korytarz. To chyba był jakiś dzwonek? Nie mam żadnego pojęcia. Patrzcie, na jakie tu jest pomieszczenie. Półeczki. Kurna, ej, tu jest szafa pancerna. Ja pierdzielę. Jak chcecie zobaczyć co jest w środku, koniecznie oglądajcie do końca. Wow. Niestety jest pusta, ale jest całkiem klimatyczna. Ej, to jest chyba gabinet dyrekcji albo sekretariat. Tak, to jest jakiś... O kurczę blade. Na bank, to jest gabinet dyrektora. Grzejniki już są pozabierane. Tutaj siedział na pewno jakiś dyrektor, czy tam pani dyrektor. Tutaj są kolejne jakieś zdjęcia, taki kolaż zdjęciowy, pewnie tych różnych wychowanków. Mapa, której nie będę wam pokazywał. Instrukcja BHP. I ogólnie podoba mi się to, że wszędzie są lampy, więc myślę, że dzisiaj będziemy się bawili prądem. W ogóle fajne są te mebelki tutaj, w bardzo dobrym stanie. Za mną też jest kalendarz z 2019. Aha. I odnośnie prądu, to tutaj musiał być licznik, ale niestety tutaj już go nie ma. Więc najprawdopodobniej został już zdemontowany, więc ten budynek jest tak totalnie bez zasilania. Trochę szkoda. Tu jest klatka schodowa. Kolejne wyjście. To są raczej łazienki, więc tu jest czujnik dymu. WC Persona. Ciekawe co tam się kryje. To jest wyjście na strych. Samorząd. Tu jest jeden. O,
są takie pokoje od tego internatu, bo to była szkoła z internatem. Taki tekturowy klosz. Ile tu jest łóżek? Tutaj tak na dobrą sprawę, owszem, jest ten bajzel. Ale zobaczcie na to. To jest normalnie całkiem kompletna kuchnia. Kuchnia, w której pewnie wychowankowie mogli sobie przygotować jedzenie, albo tutaj po prostu obsługa robiła coś, ale wydaje mi się, że raczej skoro jest tak duża kuchnia na dole, to pewnie tam były te normalne obiady i tak dalej, a to chyba po prostu taki aneks kuchenny, gdzie można sobie coś samemu upichcić. Jakieś są bezpieczniki, więc będziemy mogli podłączyć oświetlenie, budzić oświetlenie i tu wypisane sale. Gniazda komputerowe, czyli gdzieś powinna być tu sala komputerowa. Tak mi się wydaje. Tu nie. O kurde, to prawie wszystko jest. Zobaczcie na to. O, i trafiłem na komputer. Niestety mocno niekompletny. DDR3. Widzicie, już w opuszczonych miejscach trafia się komp z DDR3. Płyta ASRock, ta budżetowa dosyć. Support, wsparcie dla procesorów 6-rdzeniowych. Phenom, czyli to jest slot pod AMD, widzicie zresztą AM3. Ja pierdzielę, ja jeszcze niedawno, jakieś nie wiem, 6 lat temu używałem kompa właśnie na... To jest ciekawe, że to jest zastawione tak. Tam jest niedostępny pokój. Ktoś go zamknął na klucz. I ktoś tu palił papierosa. Aha, to są te drzwi. To jest noga chyba od jakiegoś telewizora, który gdzieś mogłem kojarzyć na zdjęciach. To jest antena telewizyjna, więc prawdopodobnie to tak właśnie wyglądało. O, to są łazienki. Zobaczcie, tu mieli łazienki z prysznicami, tylko powiem szczerze, coś tak dziwnie zrobione, zero prywatności, bo od razu tych pryszniców tutaj 3, 4 obok siebie, 5, to jest 5, więc tak trochę słabo. Tutaj możemy się przyjrzeć okolicy, jak to wygląda. Widzicie, żeby pójść tam, to będziemy mega na widoku. Jestem ciekaw, co w sumie w tych garażach jest, ale patrząc, jak one są potwierane, podejrzewam, że po prostu nie jest jakoś zbyt ciekawie. Jestem ciekaw, jak ten budynek wygląda od przodu, bo on ma taką właśnie fajną bryłę, takie jakby C, może takie bardziej T albo J. Ty zobacz, jest nawet telefon. A nie, to jest taki telefon zabawkowy. A, jeszcze bez baterii. Ale jest. Ja pierdzielę. I tu była pielęgniarka, jak taką być szczery, to ten... Tak, ale ten... Tak, ale wiesz co, no nie wygląda zbyt uroczo. No to zawsze było mniejsze. No tak, ale nawet tej leżanki tutaj nigdzie nie ma, chyba że ktoś ją wyniósł. I ta kotara, która pewnie pamięta lata 90. Wykrochmalona. Ja na strych sobie pójdę później. Na razie to jestem ciekaw, gdzie może być na przykład sala komputerowa. Wydaje mi się, że w takim obiekcie powinna ona być. Zobaczcie na to, to jest kolejna kuchnia. Obiekt monitorowany. No raczej już nie monitorowany. Tutaj w ogóle ktoś zaczął wyciągać szyby z tych okien. Nie wiem po co. Tu już jest trochę wymazane. Nie ma też kuchenki, która zapewne tam stała. Czy innej lodówki. O, patrzcie. Plan obiektu. Wykaz telefonów alarmowych. Dobra.
Księgowość, dyrektor. My aktualnie jesteśmy chyba gdzieś tutaj, przy tych schodach, w tym 9. A, korytarz, żeby wszystko by się zgadzało. Ale tu jest, kurczę. O, jest kolejny komputer. Szukaliśmy sali komputerowej. Znaleźliśmy kabelek SATA. Poprzewracane meble. O kurczę, blade. Zobaczcie, jaki tu wandalizm poleciał. Tutaj był socket właśnie na procesor Intela. Nie wiem, po co ktoś to rozrywał. Straszne po prostu. Zobaczcie, jak monitor jest zniszczony i klawiatura. Tu pocięte kable. Ja bym się nie zdziwił, jakby tutaj wpadli po prostu ci dawni wychowankowie. Robię jakiś bazgrowy, jeszcze nawet tą swastykę chyba odwrotnie narysowali. Ach, obiady szkolne. Czyli skoro jest taka książka, zapewne się uczyli gotować. Bo to z reguły w tych szkołach takich specjalnych to zauważyłem, że najczęściej właśnie są uczeni różnych zawodów. Tak, żeby chociaż w tym swoim zawiłym życiu wiecie co? Ta skrzynka to nie jest przypadkowa puszka. Absolutnie. To jest taka skrytka, puszka na fotopułapkę. Na 100%. Zobaczcie, że ten kształt tego sugeruje, że tutaj była kiedyś fotopułapka. Możemy to sfotografować. Ja podejrzewam, że jakbym poszukał na necie, to tutaj kiedyś musiała być fotopułapka, która była podłączona do jakiegoś zasilania, bo widzicie, że to jest tak na sztukę zrobione, jakieś czarne rurki, tutaj jeszcze coś i pewnie to włączało jakąś syrenę albo taki prowizoryczny alarm, żeby po prostu tak, tego nie a to idzie za ścianę w ogóle. Aha. To są bezpieczniki. Wszystkie powyłączane. A to jest podejrzane. To tutaj na bank, tutaj kiedyś musiała być fotopułapka. Widzicie, że kabel wchodzi w ścianę i nie idzie dalej. Chyba, że tu jakiś taki tunel kablowy i to po prostu jakoś było wpięte. Dziwna metodyka. Mam być szczery. Oh shit. Podlewaczka.
Wrócimy. Na tym piętrze na samej górze tej wiadomo. Siemano! Siema. Siema. Ach. A ja mam się Ja pierdolę. Kurna, całkiem wielki ten strych. O kurwa. Za chwilę ten odsapnąć. Ja pierdzielę. Powiem wam szczerze, naprawdę zadziała się dosyć gruba sytuacja. Przed chwilą, jak widzieliście, wybiegłem w popłochu z budynku, ponieważ ktoś zaczął szarpać za te główne drzwi. Damian został na górze. Akurat się rozdzieliliśmy, gdzie on nagrywał ten strych, który zaraz wam pokażę, a ja byłem na dole, sobie robiłem jakieś tam inne ujęcia, szukałem w ogóle sali komputerowej. Ale zanim do tej sali komputerowej dojdę, no to powiem wam, co się zdało, dlaczego tak uciekałem. Ach, powiem szczerze, że jeszcze mnie trzyma adrenalina. Tak, kurna, to jest w ogóle... Zdupia sytuacja. Tak, no jesteśmy na totalnym praktycznie odludziu, a tutaj nagle... Wpada cała grupa. Tak. Ja sobie schodzę do strychu, chcę ciebie szukać. Nagle słyszę obce głosy, głośno donośne. Myślę, pierwsza moja myśl, cholera, ochrona. Jest przepraszam. No ja też się właśnie wystraszyłem, że zanim ogarnąłem, że to jest raczej jakaś taka grupka takich... Na tym się przepały, próbuj się skomunikować. Tak, ja w ogóle jak wybiegłem z tego budynku, pamiętasz gdzie leżał ten komputer Fujitsu, ten rozwalony, od razu rozejrzałem się tylko na boki, czy przypadkiem nic, nie wiem, ktoś nie okrąża budynku, w długą od razu do tego garażyku i próbowałem się do ciebie dodzwonić, najpierw na telefon, napisałem ci SMS-a, jeszcze próbowałem cię na Instagramie jakoś złapać. No właśnie, żadne powiadomień. Dopiero jak powiem Instagrama, dopiero wtedy mam informację, że nie odebrane połączenie. Tak, tu no, ja próbowałem wiesz, wszystkimi drogami. Ach, no ta komunikacja jednak jest ważna. Trzeba krótkofalówki nosić w skrócie. No właśnie, na krótkofalówek. Ach, nie wziąłem. No i przez chwilę próbowałem nawet kamerą w aparacie tak przez tą dziurę tam wychylić, no ale no, nikogo nie widziałem, więc domyśliłem się, że skoro zostawiłem za sobą otwarte drzwi, to pewnie oni tymi drzwiami weszli. No i słysząc te różne głosy, słysząc, że są jakieś dyskusje, śmieszki, heheszki, no to stwierdziłem, że zaryzykuję, wejdę do środka, zamieniam sobie lampę na latarkę, tak na wszelki wypadek. No i właśnie na piętrze, tam gdzie ty teoretycznie powinieneś być, zobaczyłem tą grupkę tych ludzi i to jest jakaś banda Młodzieży, takich lokalców, tak, młodzieży, nie wiem, czy są może wychowankowie z tego ośrodka, chociaż nie jestem pewien, ale wyglądali skoro mówiąc no, w ogóle wpadli do tego miejsca, zaczęli hałasować strasznie, jakiś, nie wiem, walić w te rzeczy, no tak kurczę, powiem wam szczerze, no troszkę słabo to wyglądało. Martwi mnie to, że to miejsce, no jeszcze 5 miesięcy temu na kanale właśnie Pawlo, możecie sobie zobaczyć, wyglądało naprawdę bardzo zacnie. Był jeszcze jakiś telewizor, komputer i tak dalej. Nie oglądałem całego filmu Pawła, ale to tylko dlatego po to, żeby sobie nie robić takiego spoileru i mieć takiego rozczarowania. Ale teraz widzicie, jest tutaj mały rozpierdziel. Chociaż jak zaraz wam pokażę tak na odchodne, no bo nie wiem, czy my tu w ogóle dłużej zostaniemy, jak wygląda ten strych, bo jak tak szybko przeszedłem po to, żeby nagrać tą akcję, żeby zrobić to takie szybkie urbexowe studio, które, powiem szczerze, patrząc na wyświetlacz z tych 2-3 metrów wygląda całkiem nieźle, więc wydaje mi się, że jak na taki patent, to bardzo dobrze to wyszło. Ale dobra, do rzeczy. Pokażę wam, co jest na tym strychu. Zobaczcie, to są meble. To jest w ogóle stacja dyskietek. Pamiętasz takie rzeczy?
Oczywiście, że tak. 0044, może to jest, no nie, to nie, raczej nie jest rok, ale 00, nie wiem, może 2000. O. Puzzle, Tommy Jerry, Schmid. Dobra. Aha. No tak, to, Ostatnio w Grzegorzu to znalazłem, zapomniałem, jak to się nazywa. tak, ja chyba ci nawet skomentowałem, że ten Tak, Tomas. I wiedziałem, też mi się co nazwać. przypominają te wszystkie kurcze, te wszystkie takie dziwne przeróbki. Tak, to jest psychodeliczne. Tak. Chyba wiesz co? Ucichli. Tak, no też mam wrażenie, Hej. że albo ich ktoś zawinął, albo się sami zawinęli. To są żarówki. Jezu, jakie pająki. Miał. To jest komin wentylacyjny. Myśmy słyszeli ich w sumie. Skoro to jest wentylacja. A w ogóle też tak dziwnie, zobacz, że komin wentylacyjny nie kończy się na Tak, też mam dachu, takie rozkminę. tylko kończy się tutaj. No. To jaka maskotka w ogóle? Lamparta? Geparta? Creepy maskotka. No jeszcze nie śledzi nas oczyma, więc jeszcze taka nie creepy. Tutaj właściwie wentylacja jakaś też do piętro. Też tak. Nie, chyba ich nie śledzi. A tutaj zasilanie oświetlenia na strychu. No tutaj kupę mebli. Kupę... Ty zobacz, nie topasz. Ale taki sztuczny. Mhm. Samochodzik. World Racing. A to co to jest? Co za zabawki w tym? A, to jest taki kredensik ze światełkiem. no. Moglibyśmy sobie zrobić oświetlenie z tego. Och. Ty patrz, tu są całe szachy. Albo Warszawy. Nie no, A szachy. szachy, no. Szachmat. Duże. Ale nie no, chyba nie są wszystkie, bo to się trochę mało jest. Na pewno, nie. Ale tam. A to co to jest? To jest chyba jakaś pamiątka, jakieś zdjęcie. O, obraz. Malowidło. Tak. Jakiś... Który rok? Tu rozczytamy to? Rok był 2007. Szt. A, okej. Kępa traw na płótnie olej. Także pani Anna ładnie namalowała. No to co mówiłem, że to ten stryk jak piwnica jakaś tak naprawdę. Klimatem. Wizualnie. No bo jest tak ciemno. Na No. strychu zwykle aż tak chyba ciemno nie jest. To jest zabudowany rzadko kiedy jest. Tak. O kurno, zobacz ty ile to jest. To jest Eternit? No, Eternit, azbest. O, Tak. Także. niam. I kominy wentylacyjne akurat. To jest pewnie z jakiejś kuchni i tak dalej. Tego nie widziałem. Ty, faktycznie. Przegapiłem A i to są. Patrz, każdy uczeń. To są dane osobowe. A, to są jakieś Nie no, to. te zatowarowania różnych spożywczych pierdółek. Tak to wygląda przynajmniej. Inwentaryzacyjne, dowód. nie wiem jak to nazwać. Tak, 2003, No, 2006. przyprawy? To przyprawy piszą? No, Chyba tak. może prymat jak u Magdy Gessler. Co? Patrz, 1996. Mm. Ja No to najstarsze pierdzielę. rzeczy chyba widziałem 92 jakieś książki. Ja pierdzielę. Podręczniki. Zeszyty. Patrzcie na to. Ty, jaki samochodzik. Pilota. Nie, no on sam taki rządzy. Ta, Tego napało. żeby ta eksploracja się nie skończyła takim samochodzikiem. Najlepiej tak było. Oj, to jest to wejście. Oj, choinka jeszcze nawet nie zauważyłem. Ta, choinka. Pełno zabawek. Ej, taką choineczkę to ja chyba gdzieś w domu kiedyś miałem. Nie, trochę inną. A też coś tego typu. Mhm. Taki, wiecie, ala witrażyk. To jest tak naprawdę pełno zabawek, którymi się bawili. Pewnie Dzieci, tam- które to były. Tak, no to są wózki, mogli się bawić w dom, który mam nadzieję, że teraz mają. No, Dobra. Ze sami znowu jakieś Boże książki, Boże książki. okna, kolejne dokumenty i... Ale... Wiesz co tu jest napisane? No. Włącz mnie. No nie, no chociaż może jakieś malutkie odpalanko. Takie tyci. Taktyczne. Takie taktyczne, bo zobacz, można zrobić taki manewr. Czekajcie.
Włączymy światło. Dobra. A jak to chcesz zrobić? Że podłączyć instalację bezpośrednio? No już zaraz Ci pokażę, jak to można zrobić. Czyli wyjmę tylko... Tutaj mam przetwornicę, żeby nam zrobiła... Tu mam te kabelki. No i patrz. A, jeszcze akumulator. Dobra. Plan jest następujący. Żarówki muszą być... Tu jest włącznik światła do tej części. Tam są żarówki tych niepomieszczonych. No właśnie tak. Więc jeżeli podłączymy się pod te kabelki, które no, zasilają inne żarówki, bo wszystkie są raczej równolegle połączone, no to jak sobie tutaj puścimy zasilanie, cyk, jeszcze zróbmy tak, tutaj akumulatorek nasz. Power on. Podzielony jest na 2. Smutek. A co, że jeszcze powinno świecić? No tam się powinno włączyć. Pytanie, jak to jest tutaj rozkminione. O, to jest to jeszcze tak. Czekaj chwilę. Zróbmy jeszcze taki odwrotny manewr. Włącz załącz zrobione. O! Świeci, ty. No kurde. Dobra, patrz, jest teraz to. Ale jaja. Tutaj nie. Ale zobacz. Widzisz na żarówki, że przygasają jak klikam? Migają bardziej. Tak mi się wydaje. O cholera. Chyba. Co? No nie, to chyba to światło tak wpada. O kurna, ty. O, tutaj się działa, ty. No. Zasiliło. No. Ale jazda. Patrzcie. O kurde. No i co? Niemożliwe, żeby włączyć? No, dało radę, zarobiste. Ale sztos. Teraz się od razu nie czuję, jak było to opuszczone tak No naprawdę. dokładnie, to jest właśnie ta magia. I prawdopodobnie jak ten wyłączę, Wybuchło. tak, zgaśnie. A wiesz dlaczego? Bo zobacz, tu jest na 1, co nie? No. Ale przecież zasilanie jest z tej strony. Czyli zwyczajnie gdzieś w rozdzielnicy głównej, przez to, że ona nie jest pocięta, tylko powykręcane, tam są bezpieczniki, to napięcie po prostu przepływa po załączeniu tutaj. Coś walnęło na dole. No. Ty! Patrz na to! O kurna. Ja pierdzielę! Ty, patrz! Jak to creepy wygląda. Ja pierdzielę! Jak to creepy O stary! Jak Udało się! Jakie to ciepłe, ma światło mroczne, jest takie stare mega. No. Czyli jednak moja rozkmina, szybka symulacja prawdopodobieństwa instalacji, jak jest połączone, No. już została ogarnięta. I to tak samo, jak to creepy, tak tego brakuje cieni, który tam przebiega. Tak. Dosłownie, jak to O wygląda. kurna. Mega. Przecież to światło nie świeciło od kilku lat. 6 przynajmniej. No. I normalnie wszystko działa. To już takie stare jest. Że to ma normalnie, żarki mają pewnie kilkadziesiąt lat może nawet. No. Tam akurat nie świeci. Ale teraz jest jakoś tak bezpieczniej, co nie? No oni chyba poszli sami z siebie, albo ich zawinęli i nikogo tu więcej nie przechodzili, czytaj No. nas. Cię lajtowo zrobiło tak naprawdę. Ale tu jest dobra miejscówka do kampienia się. No. Będzie, ale nie robiłem nigdy takich, muszę zrobić. Robię za jaju, a nie tak sobie robić. Nie wiem, ale jak robiliśmy zdjęcia, przed chwilą usłyszeliśmy znowu jacyś ludzi, więc nie wiem, czy to jakaś kolejna ekipa tutaj idzie.
czy to u sąsiadów po prostu są jakieś hałasy, bo wydaje mi się, że właśnie ci sąsiedzi mieli związek z tym, dlaczego ta ekipka wyszła po jakieś, nie wiem, pół godziny. Tutaj igraszek w budynku. Ach, dobra, pamiętajcie o subskrypcji, komentowaniu, wpadajcie też do Damiana na kanał i do zobaczenia na następnym takiej eksploracji.